To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli doświadczasz samotności czy odosobnienia i jest to między innymi związane z tym, że z Twojego życia zaczynają odchodzić ludzie, czasami bardzo Ci bliscy. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. Dzisiaj chciałabym poruszyć bardzo ważny temat, szczególnie istotny na ścieżce rozwoju osobistego, rozwoju duchowego. A tym tematem jest samotność i w ogóle odchodzenie ludzi z naszego życia. Tak na wstępie chciałabym Cię zapytać, czy zdarzyło Ci się, że jak wprowadzałaś jakieś ważne zmiany w swoim życiu, na przykład rozpoczynałeś ścieżkę rozwoju osobistego, nagle z Twojego życia zniknęło bardzo dużo osób, czasem, które były bardzo Ci bliskie. I jeżeli tak się zdarzyło, to jak się wtedy czułaś? Jak się wtedy czułeś? Jak to odbierałaś? Bo ten temat jest niezwykle popularny. I to jest takie, można powiedzieć, słowo na pocieszenie, że dotyczy on prawie każdego, kto wchodzi, no jeżeli nie powiedzieć każdego, kto wchodzi właśnie na ścieżkę rozwoju osobistego. Natomiast czy to jest rzeczywiście pocieszające, że inni też tak mają? No bo mnie to hasło nie pocieszyło w momentach, kiedy właśnie ja tego doświadczałam, a było tych momentów bardzo wiele w moim życiu. Natomiast co ja zauważyłam, że było dla mnie bardzo pomocne, to było poznawanie historii innych osób, jak one sobie w ogóle z tym radziły, jak również zgłębianie mechanizmów samotności i odchodzenia ludzi z naszego życia. I tak chciałam zacząć w ogóle od tego, że samotność doświadczałam chyba przez całe swoje życie. Odkąd pamiętam, odkąd byłam małym dzieckiem, to odczuwałam samotność, mimo że otaczało mnie bardzo dużo koleżanek, kolegów, przyjaciół, to ja czułam taką olbrzymią samotność w moim sercu. I nawet odnalazłam stare pamiętniki, w których napisałam, że właśnie najbardziej boję się samotności. I wtedy zupełnie nie wiedziałam oczywiście, z czego to wynika, skąd się to wzięło, dlaczego tak się dzieje. To dopiero nastąpiło wiele lat później, mianowicie kiedy zaczęłam zgłębiać i studiować odczyty planu duszy. I jak właśnie zaczęłam zgłębiać odczyty planu duszy i również zaznajomiłam się z własnym planem duszy, to odkryłam informację, że w moim planie duszy jest bardzo dużo energii, takich bardzo ulotnych, można powiedzieć duchowych. W zasadzie jest tylko jedna energia, która jest energią taką ziemską. W związku z czym właśnie mogłam się czuć cały czas taka nieuziemiona. Kolejna rzecz, która też właśnie się pokazała w moim planie duszy, to to, że te energie niektóre właśnie duchowe wskazują na to bardzo mocno, że być może jestem tak zwaną obcą duszą. Co to znaczy? Obca dusza to jest dusza, która nieczęsto przychodzi tutaj na Ziemię, częściej przebywa w innych wymiarach czy galaktykach. Natomiast odczucie właśnie takiego osamotnienia i niedopasowania w ogóle do świata tutaj właśnie może mieć bardzo duży związek właśnie z tymi energiami, o których tutaj tylko tak wspomniałam krótko. Więc to dopiero dało mi taki głęboki wgląd, jakby dlaczego doszło u mnie do odczuwania właśnie tej samotności w zasadzie odkąd funkcjonuję na Ziemi. I właśnie w takim poczuciu osamotnienia i takiego niedopasowania bardzo może w ogóle pomóc praktyka uziemiania. Więc bardzo Ci rekomenduję, jeżeli też doświadczasz właśnie takiego odczucia niedopasowania do tego świata, może do ludzi tutaj na Ziemi, aby praktykować właśnie medytację uziemiającą, która też jest już na moim kanale. Umieszczę do niej linka pod tym nagraniem, jak również też umieszczę linka do nagrania w ogóle na temat czakry korzenia. Bo ta informacja właśnie, którą pozyskałam z odczytu planu duszy, że tak
jestem mocno nieuziemiona, też dała mi kolejną informację, że właśnie jednym z celów takich ważnych na to wcielenie tutaj jest właśnie to zakorzenianie się w tym świecie tutaj, tu i teraz, tutaj na ziemi, z ludźmi i z otoczeniem. Więc była to dla mnie bardzo ważna informacja, która też sporo zmieniła w moim życiu. Jeżeli Ciebie interesują też odczyty planu duszy i Twój plan duszy, to serdecznie Cię zapraszam. Robię takie konsultacje indywidualne, więc skontaktuj się ze mną, możesz wysłać do mnie maila w tej sprawie. Natomiast wracając w ogóle do odczuwania jeszcze samotności, która jest taka związana szczególnie z odchodzeniem ludzi z naszego życia, to tak jak wspomniałam wcześniej, też wiele właśnie takich sytuacji w moim życiu już miałam, że ludzie odchodzili z mojego życia na różnych etapach. I takim najbardziej jakby znamienitym momentem to był właśnie czas, kiedy tak mocno rozpoczęłam głęboko właśnie to przebudzenie duchowe, a wtedy zaczęłam zgłębiać nauki psychobiologii. A co to jest psychobiologia? Tak w bardzo dużym uproszczeniu. Psychobiologia to jest powiązanie emocji z tym, co się wydarza w naszym życiu, ale także z naszym zdrowiem, z naszym ciałem. Więc jak zaczęłam właśnie zgłębiać i studiować psychobiologię, to byłam taka zafascynowana tym, czego się dowiedziałam, że chciałam wszystkim o tym opowiedzieć. Że przecież to jest po prostu wiedza, która otwiera oczy, która tak wiele może wnieść dobrego i pomóc każdemu. Więc prawie z każdym dzieliłam się tą wiedzą. No i jak można się domyśleć, niektóre osoby nie były zupełnie gotowe na ten przekaz, w związku z tym zaczęły po prostu dość szybko unikać kontaktu ze mną, co dla mnie wtedy, pamiętam, było bardzo trudne. Kolejnym takim też dość mocnym momentem, kiedy zaczęły odchodzić osoby z mojego życia, to był czas pandemii w ogóle COVID-a. Kiedy, pamiętam, prowadziłam takie rozmowy z przyjaciółmi, znajomymi na temat właśnie tego, że ten strach bardzo mocno nakręca jeszcze rozwój pandemii, rozwój zachorowań, że tutaj też szczepionki są w tym, jakby w tej całej układance dość istotne. No i te poglądy, te opinie jakby nie były też dla każdego i też właśnie wtedy sporo osób odeszło z mojego życia. To też było bardzo trudne, szczególnie właśnie w tak trudnym momencie tego odosobnienia jeszcze takiego fizycznego, kiedy byliśmy pozamykani w domach. Natomiast takim chyba ostatnim momentem, który pamiętam, kiedy właśnie też kolejne osoby odeszły z mojego życia, to było takie zrozumienie przeze mnie na bardzo głębokim poziomie, że tak naprawdę w życiu liczy się tylko miłość. Nawet doznałam takich doświadczeń miłości bezwarunkowej w swoim ciele, w każdej komórce swojego ciała i to zmieniło mnie na zawsze. I od tamtej pory widzę świat troszeczkę z innej perspektywy i widzę, że właśnie to miłość jest najważniejsza, że to miłość wszystko transformuje i że właśnie skupienie się na miłości własnej przede wszystkim najpierw, a potem także miłości do innych, może zmienić świat, bo to właśnie nas jednoczy. No i oczywiście osoby, które miały troszkę inne spojrzenie, które raczej dostrzegały częściej mrok niż światło, które zamiast właśnie kochać siebie, skupiały się na tym, żeby znajdować problemy i jakieś wady w drugim człowieku, aby krytykować te osoby, osądzać, no zniknęły z mojego życia. No i oczywiście na tej całej ścieżce, tych wszystkich etapach, o których opowiedziałam, też były osoby bardzo mi bliskie. Były to też przyjaciele, przyjaciółki, takie od serca, od wielu, wielu lat, które nagle zniknęły z mojego życia. No i nie wiem, czy doświadczyłaś podobnych sytuacji, ale dla mnie te sytuacje były bardzo trudne. Pamiętam, jak jakby w danym momencie nie mogłam w ogóle zrozumieć, dlaczego się to dzieje i
I chciałam tak naprawdę, żeby te osoby wróciły do mojego życia. Właśnie tak zupełnie inaczej w danym momencie myślałam, nie z większej perspektywy, jak teraz to widzę, czyli że wszechświat ma swój plan i ten plan jest związany również z moim planem duszy. W związku z tym wszystko, co się wydarza, jest dla mojego najwyższego dobra. Więc wszystko, co znika z mojego życia, albo kto znika z mojego życia, jest dla mojego najwyższego dobra. I te zmiany właśnie mogą być bardzo proste, kiedy przestajemy oporować, kiedy przestajemy walczyć ze wszechświatem i przestajemy być mądrzejsi od wszechświata, kiedy dajemy się po prostu poprowadzić. I ważne jest oczywiście także to, aby uznawać te emocje, które się w nas pojawiają. Bo właśnie jeżeli pojawia się złość, smutek, nie wiem, frustracja, jakieś inne emocje, które może niekoniecznie są przyjemne, to bardzo ważne jest, aby pozwolić sobie na nie, aby w ogóle otworzyć nasze serca na nie, aby otworzyć nasze ciała, zaprosić ich w ogóle jeszcze więcej, pozwolić im być. I właśnie w takim momencie jeszcze dawać sobie, czyli tej części siebie, która może nie potrafi tego zaakceptować, która być może bardzo cierpi, jak takiemu małemu, skrzywdzonemu dziecku, dawać jeszcze więcej miłości. Bo my właśnie w takich momentach zasługujemy na jeszcze więcej miłości, a nie mniej. Bo jak się potem właśnie okazało, po tych wszystkich zmianach w moim życiu i odejściu tych wielu ludzi, że ich miejsce zaczęły, ich miejsca zajęły osoby, które bardziej na ten moment rezonowały ze mną, czyli bardziej na ten moment odpowiadały moim wibracjom. Bo jeżeli wszystko jest energią, także my jesteśmy energią, i w momencie, kiedy zmieniamy swoją świadomość, w ogóle cokolwiek zmieniamy w naszym życiu, nie wiem, odczuwamy inne emocje, to cały czas zmienia się nasza wibracja. Więc to jest naturalne, że zaczynamy kogo innego przyciągać do naszego życia, ale na przykład osoby, które były do tej pory w naszym życiu, zaczynamy odpychać. To jest naturalny proces. Tylko musimy na to się zgodzić, musimy temu pozwolić działać. Bo właśnie taka ostatnia sytuacja, którą właśnie pamiętam, gdzie właśnie też w taki dość nagłym sposób i dość dramatyczny odeszła jedna bardzo mi bliska przyjaciółka z mojego życia, to otworzyło dla mnie zupełnie nowy świat, jak się na to zgodziłam. Bo nagle się okazało, że zaczęłam samodzielnie działać, zaczęłam samodzielnie prowadzić warsztaty. Między innymi pokłosiem tego jest także to, że otworzyłam ten kanał. Więc jestem bardzo wdzięczna Wszechświatowi, że tak pokierował moim życiem. Chociaż były momenty, kiedy nie było to dla mnie przyjemne. Więc bardzo Cię zachęcam właśnie do takiego otworzenia się na każdą emocję, która się pojawia w takich trudnych momentach. I też bardzo zachęcam do subskrypcji mojego kanału, bo teraz sobie jeszcze pomyślałam o jednym bardzo ważnym powodzie i przyczynie w ogóle samotności w naszym życiu, na temat którego też bardzo chciałabym nagrać osobne nagranie, bo jest to duży temat i najprawdopodobniej umieszczę też w tym nagraniu głęboki proces wewnętrzny. Więc zapraszam do subskrypcji, aby dostać właśnie powiadomienie na temat tego kolejnego nagrania. I też jedna z pięknych dusz z naszego z naszej społeczności, z moich followersów, zachęciła mnie ostatnio do założenia konta na Supi. Jest to taki portal do wspierania twórców, aby można mi było postawić kawę albo jakoś wyrazić wdzięczność za moją pracę, więc jeżeli masz ochotę, zapraszam. Też umieszczam do tego portalu linka pod tym nagraniem. A teraz bardzo Ci serdecznie dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.